Biegniemy na łódkę na Komodo. Przyszłyśmy 5 minut przed czasem, ale pani powiedziała, że za późno i nasza łódka już odpłynęła. Sorry, Komodo! 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 Komodo, Komodo! Komodo! Dotarłyśmy do naszej łódki na Komodo. Komodo? Komodo. Okej. Jest nasza łódka. I się biegło przez miasto. Wspaniale. Lokalna ludność nam bardzo dopingowała. Wszyscy krzyczeli: Komodo, Komodo, der, der! Komodo! Witamy na pokładzie. Umówiłyśmy się z kapitanem na 10. Przyszłyśmy o 9:55 na wyznaczone miejsce i pani mi powiedziała, że niestety łódka już dawno odjechała, odpłynęła. Więc zaczęłam po kolei pytać się ludzi, gdzie jest łódka do Komodo. I prawie wszyscy mi mówili, że już nie ma łódki do Komodo, łódka odpłynęła, ale oni mogą mnie przewieźć prywatną łódką. Więc ja krzyczałam coraz głośniej: Komodo, Komodo, Komodo! I co któraś osoba gdzieś tam mi pokazywała, no więc ile sił w nogach miałam, to biegłam i głośniej krzyczałam, żeby mi więcej osób pokazywało, gdzie jest łódka do Komodo. No i trafiłyśmy, jesteśmy już 20 minut na pokładzie. I łódka cały czas tutaj stoi. Nasz rejs potrwa 4 godziny i jakby ktoś się zastanawiał, gdzie w międzyczasie można skorzystać z toalety, to tutaj. Sabi mo to kuya ta. Sabi dahil perman ka. Na pokładzie 60 osób dorosłych, 7 dzieci i 2 koła ratunkowe. Jesteśmy. Okazało się, że jako turystki płacimy 2 razy więcej niż mieszkańcy. My płacimy 100 000 rupii indonezyjskich za przejazd w jedną stronę, natomiast lokalni mieszkańcy płacą 50 000. Szukamy noclegu. Nie ma dzisiaj łodzi powrotnej. Przypłynęłyśmy właśnie na wyspę Komodo i jesteśmy w wiosce Komodo Village. Przyjechałyśmy tutaj do pana, którego znalazłyśmy na bookingu i który zaproponował nam wycieczkę. I jak wysiadłyśmy z łódki, okazało się, że pan czekał na nas na promie. Tak. I w międzyczasie podniósł cenę 3-krotnie. Był do tego bardzo
niemiły i nie wzbudzający zaufania, więc nawet bez względu na cenę nie chciałyśmy z nim zostać. W naszej wiosce nie ma innych domów na wynajem, nie ma możliwości powrotu dzisiaj, dlatego że łódka wyjeżdża dopiero jutro rano o 9:00. Przed wejściem do wsi stoi taka tabliczka, że turyści mogą wchodzić tylko i wyłącznie z przewodnikiem albo muszą poinformować, gdzie śpią. A my nie mamy noclegu, ani nie mamy przewodnika. Zaczepił nas pan, który wydaje się miły i podobno jest przewodnikiem w Parku Narodowym. Ranger, tak tutaj mówią. Tak, i czekamy na jakieś informacje, co dalej z nami będzie. Hello, hello! Sporadycznie zdarzają się tutaj samotni turyści bez zorganizowanego przewodnika. Dostałyśmy propozycję mieszkania w lokalnym domku. Pan powiedział, że jest problem. W domku i w całej wsi są szczury i że musimy mieć tego świadomość, jeżeli chcemy zostać, że będziemy spały ze szczurami. Ale nie mamy jak wyjechać, więc zostajemy. Nie mamy drogiej ucieczki, ponieważ w oceanie pływają jedne z najgroźniejszych rekinów, a na lądzie jest mnóstwo waranów, podobno więcej niż ludzi, którzy tutaj mieszkają. 3-metrowych waranów. Zostajemy na noc w wiosce u Sahrila, który zgodził się odstąpić nam jeden pokój. Jest przewodnikiem i pracuje w Parku Narodowym Komodo. Sahril zaproponował nam, żebyśmy przed zachodem słońca popłynęły na Pink Beach, różową plażę, na której mieszkają warany, dziki i sambary sundajskie, a w morzu jest przepiękna rafa koralowa. Chwilkę snurkowałyśmy i w wodzie było mnóstwo neonowych ryb. Tak wygląda nasz domeczek. W zasadzie pokoik. Na dole przygotowuje się nasza kolacja. Po kolacji idziemy do domu taty Sahrila, gdzie wprowadził się dziki 2-miesięczny waran. This is the situation of the village. Around 8 or 9, they will be asleep. Everything quiet. So what time you wake up? 4? 4 in the morning. Yeah. Really? Yeah. Early morning 4, they will make a noise, notice from the mosque.
the most will be make a notice and it's big sound. Yeah, and from Hello. that sound, everyone is wake up. And actually, the baby Komodo dragon is here. Wait, I have to check with lighting. Come. Hello. Halo. Mana itu? Di sini. This, you see? This is the tail. Oh. Jest keluar ini kasar. This is the head. You see the head? No. Oh. And you're not afraid? No. This one is come by themselves. Here is not take this one from a forest because this place is very closer. With, the nest of the dragons, this village. But if he will be bigger, he can attack you? Yes. So what you will do with him? And actually, in every home of us, we have a stick. Yeah, this stick is for protect every people here. And every home have a one, minimum one. Why you are not afraid of this baby dragon? Okay, because every people in this village, in Komodo village, they trust when Komodo baby or baby dragons is come into them home, they say they feels like it's like a bless from the God. What will happen with this baby dragon if it will be too big to live here? And actually, Komodo when they are hatched from the eggs, they will go to some safety place. Yeah, it's not only Komodo, human feels like that. Yeah, every place if safe for them, they will stay. Yeah. And baby Komodo, when they come to this home, because they think it's safe, is far away from predator. When they grow, and until they are big, and they feels like the jungle is not to be afraid with them, they will go to the jungle. Yeah. And they stay around the home of the people is around 1 or 2 months. Okay, and what he's eating? Yeah, that one right now is a little bit bigger, and this one is eating rats. Yeah. Really? Yeah, it's rat. When rats come to the home, they will eat the rats. And Okay. actually, this is the way of the rats. Oh. To the here. Okay. And they will block this way. And when the rat is cross this way, yeah, they will catch or Okay. ambush. This small baby dragon can eat a rat? Of course. Because they can swallow. Oh. The mouth of the dragons is elastic. When they open, it can make big. Yeah, and like a python snake. That's why Komodo dragons, they eat once a month. When they small like this as baby, they have motif. It's like a dog. But when they are big, it's no motif. Will be delayed. The motif and only have one color. It's a brown. And this one was in your house also? Yes. In our village, it didn't have a wall. That's why it's make easy for the dragons to come in. And then actually the dragons are very smart. When they want to come to this village, yeah, they know the situation of the village. Small Komodo dragons, they catch the chicken, cats, and for the big one, they catch the goat and human. We have a situation like that, and with the kids get a bite on the one hand, left hand is getting out by the body, but until right now this kid is still alive because Komodo come into the village. Yeah. And the last case,
was with the local people here is 5 months ago. 5 or 6 months ago. His name is Romancha. He is almost died. Szukamy internetu. Zasięg w wiosce jest podobno tylko na pomoście i tylko do 21. Mamy 20:57, a chciałyśmy napisać wiadomość do rodziny, że żyjemy. You have to be fast because connection will be lost is around 9 p.m. 3 minutes from right now. Oh my god. It's impossible, there is no connection. Nie udało nam się nawiązać połączenia, więc od 2 dni nikt z rodziny nie wie, gdzie jesteśmy i co się z nami dzieje. W naszym domu mieszkają szczury. Widziałyśmy chyba 10 już dzisiaj. W całym domu jest mnóstwo korytarzy, które wydrążyły tutaj szczury. Więc pewnie będą biegały po naszym łóżku, tylko żeby nie gryzły w nocy. Podobno nie gryzą. Tutaj spały dzieci i rodzice. Tutaj był nasz pokój. A przed nami budzi się wieś. I nasze pranie. Już wczoraj wieczorem dostałyśmy ostrzeżenie, że w domkach mieszkają szczury i że w całej okolicy, w całej wiosce mieszkają szczury. W środku nocy obudziły nas 2 szczury, które chyba toczyły jakąś walkę w pokoju. Przetoczyły się przez nasze łóżko, przebiegły przez nasze nogi i zatrzymały się na środku pokoju i zaczęły się drzeć. Tych szczurów było oczywiście dużo więcej, a my całą noc musiałyśmy spać z zapalonym światłem, ponieważ w innym przypadku pewnie byłoby ich znacznie mnóstwo. Więcej. Na wyspie mieszka około 2000 osób i 3000 waranów. Hello! Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo zwiększyła się liczba mieszkańców. W 1928 roku mieszkało tu tylko 30 osób. Większość domów zbudowana jest na palach, żeby do środka nie mogły wejść dorosłe warany. Can I see the fish? Yes. Baby fish down. Only one night. Only one night. Maybe Yeah. I go back. Yes, we go back today. This big one 10? Yeah. Okay. Do you have cold? Yeah. Oh, so cold it will be perfect. And wild deer, wild pig, but water buffalo is difficult because Sahir zabiera nas właśnie poza wioskę, żebyśmy zobaczyły warany. Mają identyczny kolor jak ziemia na wyspie. Czy widzicie warana w kadrze? To największe jaszczurki na świecie i potrafią mieć nawet 3 metry długości. 900 000 lat temu warany przywędrowały na Komodo z Australii. Wśród Indonezyjczyków krążyło mnóstwo legend o ogromnych jaszczurkach, które zamieszkują wyspę.
ale odkryto je dopiero w 1910 roku. Ugryzienie przez tę jaszczurkę jest śmiertelnie niebezpieczne. Zęby warana są pokryte żelazem, a w ich ślinie znajduje się kilkadziesiąt szczepów bakterii. Jad wytwarza tak silne substancje, że rozrzedza krew, obniża jej krzepliwość i powoduje spadek ciśnienia. Czyli nawet jeżeli ofiara ucieknie przed tym waranem, to nie ma szans na przeżycie. It's like a smelling. Naszą jedyną obroną przed waranami jest drewniany kijek. Nasz przewodnik powiedział nam, że warany mogą zjadać ofiary, których waga stanowi 80% masy ich ciała. Czyli to byś się Oliwka idealnie nadawała. Przestań. Go. There we go. Mama, I cannot live without you. Spotkałyśmy człowieka, który parę miesięcy temu został zaatakowany przez warana podczas zbierania miodu w lesie. Przeżył tylko dlatego, że jego przyjaciel usłyszał jego krzyki, przybiegł i zabił zwierzę. Potem przywiązał rozszarpanego człowieka wysoko do pnia, żeby inne warany, zwabione krwią, nie mogły go zaatakować. Zanim dobiegł do wioski, zanim znalazł zasięg i zadzwonił po pomoc na sąsiednią wyspę Flores, minęło kilka godzin. Kolejne kilka czekali, żeby przyjechali lekarze. Człowiek przeżył, ale ma zniekształcone palce. Pomimo tego, że upłynęło kilka miesięcy, pan boi się waranów i nie opuszcza wioski. O 10:00 wypływa łódka z Komodo Village, która zabierze nas na Flores do Labuan Bajo. Thank you. Yeah.
Wróciłyśmy na wyspę Flores i płyniemy dzisiaj na nurkowanie z mantami. Płyniemy na nurkowanie. Będę to robić po raz pierwszy, trochę się stresuję, ale myślę, że będzie wspaniale. Jesteśmy właśnie w Parku Narodowym Komodo. Przed nami wielka przygoda. Widzieliśmy sea cucumber i mnóstwo przepięknych ryb kolorowych. High five. Jutro rano wylatujemy z Flores i lecimy na Borneo do dżungli. Jest to jedno z 2 miejsc na świecie, gdzie żyją ludzie lasu.